Dzień dobry w dzisiejszym programie. Rosja płonie, kluczowa rafineria płonie 1000 km od frontu, ale inne miejsca też. Lekarze w Rosji wciąż skarżą się na braki leków. Rosyjskie koleje nie mogą obsłużyć ruchu kontenerowego, logistyczne zatory i znaczna podwyżka cen. Inwestorzy wzywają Unię Europejską do finansowania obrony przed Putinem za pomocą obligacji wojennych. Zapraszamy. Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Witamy wszystkich serdecznie. Dziś mamy wtorek. Rosja płonie, więc nie przedłużając, przechodzimy do paska, później takich shortów, a później do płonącej Rosji. Dobrze, zaczynamy, słuchajcie, od informacji z moskiewskiej giełdy. Jeżeli chodzi o waluty, to zasadniczych zmian nie mamy. Bardzo stabilne waluty widać przed wyborami. Ktoś tutaj się stara, żeby nie było żadnych zmian, a w sumie powinny być, patrząc na informacje, które do nas docierają. Natomiast ten rosyjski Forex jest chyba w całości już kontrolowany przez państwo, więc tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby przed wyborami były jakieś znaczące spadki czy wzrosty. Natomiast jeżeli chodzi o gaz rosyjski, jeżeli chodzi o kontrakty w Rotterdamie, no to mamy tutaj spadki. Po tej takiej korekcie, którą widzieliśmy jakiś czas temu, widzimy teraz kontrkorektę i powrót ponowny do spadków. Ciepło za oknami, dużo w sumie by mówić, dlaczego gaz powinien spadać, ale wydaje się, że powinien spadać też. Niedobre perspektywy dotyczące gazu. O tym będziemy mówić właśnie dzisiaj o 17:00 z Wojtkiem Jakubikiem. Udało nam się nagrać z pewnymi problemami, natomiast koniec końców będziemy mówić właśnie, jak Rosjanie chcą sobie poradzić i co czeka Europę, jeżeli chodzi o 2024, 2025 i tak dalej. Teraz możemy przejść już do krótkich informacji. Ja tylko wrzuciłem tą okładkę. Poszukujcie tej okładki z pięknym zachodem słońca i mrocznymi czasami dla rosyjskich firm. Myślę, że Wam się spodoba. Bo dużo ciekawych Tak, a my informacji. przechodzimy do krótkich informacji. Słuchajcie, na początku informacja, którą podał Financial Times. Podaje, że Unia Europejska planuje wysłać na Ukrainę pierwsze zyski zamrożonych rosyjskich aktywów dopiero w lipcu. Wcześniej były informacje, że uda się to w marcu już, natomiast teraz poszły w marcu pierwsze przekazy z tego planu 50 miliardów, a więc tutaj następne właśnie spodziewane są, tak jak Financial Times, myślę, że prawidłowo podają teraz, właśnie okolice lipca. I to jest coś, co wiele osób chyba nie do końca rozumie. Pamiętajcie, że to nie są skonfiskowane, tylko to są zyski i to nie dotyczy podatku, bo jeszcze jest pomysł, żeby podatek dodatkowo nałożyć na te aktywa rosyjskie. I to już jest wyłom, bo niektórzy mówią, że banki nigdy nie zarekwirują, no bo przecież to uderzyłoby w wiarygodność banków. To, co właśnie się dzieje, uderza w wiarygodność zachodnich banków, no bo wyobraźcie sobie, że wpłacacie pieniądze, te pieniądze nie możecie na lokatę wyjąć, a wszystkie zyski z tej lokaty idą na uzbrojenie kraju, z którym walczycie, tak? No tak Rosjanie w tym momencie się czują, tak? I moim zdaniem to już jest złamanie, no więc tutaj już, jeżeli nastąpiłaby konfiskata w następnym kroku, to jest następny krok, natomiast proces jest rozpoczęty. Pytanie jest moim zdaniem, jak to się odbędzie i kiedy. Tak, no ale wcale się nie przejmujemy tym faktem. Prezydent Francji Macron przełożył swoją wizytę na Ukrainie z powodu nieporozumień z sojusznikami po ostrych wypowiedziach na temat konfliktu ukraińskiego. Jak wiecie, w ostatnich tygodniach Macronowi odpalił się syndrom małego Napoleona i bardzo zaostrzył retorykę. Ja już jestem po słowie z doktorem Aleksandrem Olechem, żeby materiał nagrać, dlaczego i co tak naprawdę robi Macron. Natomiast przekładana wizyta też przekłada nam nagranie, bo chcielibyśmy to spiąć jakąś klamrą.
ale już teraz Was gorąco zapraszam, bo myślę, że będzie bardzo ciekawie. Akurat ja jestem pozytywny w stosunku do tego, co teraz Francja robi. Tu widać też, że są takie informacje odnośnie tej wizyty, że chciał mieć jakieś porozumienie, głównie z Niemcami, dotyczące dodatkowej jeszcze pomocy dla Ukrainy i dodatkowych jakichś zobowiązań. Nie udało się, natomiast rozmowy z Scholzem i z rządem niemieckim trwają. I myślę, że jeżeli one się zakończą już porozumieniem, no to wtedy pewnie Macron pojedzie i ogłosi kolejny jakiś pakiet pomocowy dla Ukrainy. Myślę, że bardziej skierowany właśnie na te elementy wojskowe. Mamy wypowiedź, słuchaj, Kartopołowa Andrieja, to jest przewodniczący Komitetu Obrony Dumy Państwowej, który zaprzeczył doniesieniom, jakoby minister obrony Siergiej Szojgu miał podpisać rozkaz o dodatkowej mobilizacji. Według Kartopołowa w Rosji nie ma planów przeprowadzenia działań mobilizacyjnych. No okej, jak zaprzeczają, to trzeba się martwić. Tak zaprzecza, bo nie trzeba mobilizacji, bo ta mobilizacja nigdy się nie zakończyła, więc no tak, w sumie tak, to też prawda. Prezydent USA Joe Biden spotka się 15 kwietnia w Waszyngtonie z premierem Czech Peterem Fialą, aby omówić wsparcie dla Ukrainy. Natomiast no, nasi chyba lecą w tym momencie do Białego Domu jakoś. Nie wiem, czy już lecą? Chyba lecą już. Tak mi się wydaje. Ukraina rozpoczęła budowę 3 linii umocnień o długości 2000 km, tak poinformował prezydent Wołodymir Zełenski. My widzimy już od jakiegoś czasu, że oni budują, a więc to jest potwierdzenie tego, co widzimy. Troszkę późno, też mi się wydaje, nie? Że teraz zaczynają te linie umocnienia. No, wiesz co, ofensywa rosyjska będzie w maj, czerwiec, moim zdaniem zdążą. Okej. Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Habel-Streit powiedział, że stanowisko Berlina w sprawie dostaw rakiet dalekiego zasięgu Taurus na Ukrainie nie uległo zmianie. No to po co on się odzywa? Jednocześnie odmówił komentarza na temat brytyjskich propozycji, zgodnie z którą Londyn przekaże Kijowowi rakiety Storm Shadow, a w zamian otrzyma od Berlina rakiety Taurus. Męczą mnie informacje podawane z Niemiec, mówiąc szczerze, w tym momencie. No wiesz co, odzywa się, bo był pytany, co z tymi Taurusami i jak się ma ta propozycja brytyjska. No i powtórzył, że oni nie przekażą, a w przypadku brytyjskiej się nie wypowiada. Tak to wygląda. Mamy za to wypowiedź, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Unia Europejska popiera drogę do pokoju na Ukrainie na warunkach Kijowa, tak powiedział rzecznik Służby Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej Peter Stanko, komentując wezwanie papieża do rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją. Okej. Austriacka grupa Raiffeisen Bank International ogłosiła, że Departament Skarbu USA nie zagroził jej sankcjami z powodu jej działalności w Rosji. Wcześniej informowano, że pełniący obowiązki asystenta sekretarza skarbu USA Anna Morris odwiedziła Wiedeń, gdzie spotkała się z przedstawicielami austriackiego rządu kraju i kierownictwem Raiffeisen Bank. No ciekawe w takim razie, po co u nich była. Może była. Znaczy oni teraz chcą powiedzieć, że to co robią to nie jest to jest pozytywna informacja, no bo teraz prawdopodobnie za moment będzie oświadczenie, że coś się wycofują lub coś robią i to nie pod wpływem amerykańskim, tylko tak że nie, to nie ona nam mówiła, ale skoro o tym wspominacie, to myśmy sobie to przemyśleli. No to wiesz, jest jak gdyby tak, że teraz tu żadnych wpływów ze strony Amerykanów nie ma i oni wcale nam nie grozili i wcale tak byli, ale tak przyjacielsko. Ale za każdym razem, gdy jest po takim członie ale, to zmazuje wszystko, co było wcześniej. Dziękujemy Bartłomiej Żak za dołączenia do grona wspierających.
Mamy, słuchajcie, wypowiedź tutaj ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela, które ostrzegło swoich obywateli posiadających rosyjskie obywatelstwo przed podróżowaniem do Rosji ze względu na ryzyko mobilizacyjne. O, to jest bardzo, bardzo takie wyraziste ograniczenie, nie? Takie, no nie jedźcie tam, bo zaciągną was do wojska. Myślę, że zadziałałoby na wielu ludzi. Władimir Putin mianował generała broni Andrzeja Bułygę wiceministrem obrony odpowiedzialnym za logistykę wojsk, informuje Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. To już trzecia zmiana w ciągu 2 lat. Słuchajcie, jak ta logistyka wygląda. Dzisiaj Paweł nam troszeczkę opowie o kolei, no bo wygląda dosyć to, no tak, że chyba może będzie czwarta zmiana może się. Poprawia się, ale pojawiają się nowe problemy, a więc tak trudno nawet ocenić, czy to jest poprawa, czy pogorszenie w wielu aspektach. Tam, gdzie było źle, próbują poprawić, potem się okazuje, że w innym miejscu coś źle się dzieje, no i to taka jest zabawa, a teraz dochodzą ataki ukraińskich dronów. Dzisiaj jeden z większych ataków i to jest chyba już drugi taki atak. Spokojnie, pierwszy człon hasła. Pierwszy człon hasła, chcesz, rafineria. Ja to chciałem powiedzieć, dobra. Nawet czytasz mi w myślach, bo chciałem w ten sposób. Dobra, kontynuuj. Dobrze, będzie rafineria, dzisiaj dużo o rafineriach, kluczowa rafineria płonie. Jeżeli chodzi o początkowe informacje z rosyjskich mediów i te, które płynęły z Kremla, to było takie trochę niedowierzanie i duża wściekłość, jeżeli chodzi o fora internetowe, telegramowe. Tutaj widać, to też przebija w tych informacjach oficjalnych. Na początku oczywiście zaprzeczenie, atak 25 dronów, 7 obwodów. No a potem się zaczęło, tak, ponieważ pojawiły się znowuż filmiki z internetu, nie jest cały czas podpisana ustawa zabraniająca, bo jest taka ustawa, projekt takiej ustawy, który ma zabraniać i odpowiedzialność tam za chyba do 10 lat możesz pójść siedzieć, jeżeli opublikujesz, ale jeszcze nie weszło, a więc ludzie publikują i stąd najczęściej wiemy, no czasami robią to służby też ukraińskie, które gdzieś na miejscu filmują, tak, swoje dokonania. No i teraz słuchajcie, 25 dronów, 7 obwodów zaatakowanych. Prawdopodobnie tych dronów było więcej, tych 25 podają Rosjanie. Tutaj mamy informację, że przynajmniej kilka, jeżeli nie więcej, pojawiło się nad obwodem niżnowogrodzkim, gdzie zaatakowany został kompleks paliwowo-energetyczny w Skstowie, to jest pod Niżnym Nowogrodem. Ja Wam mniej więcej pokażę, gdzie to jest i gdzie te kompleksy zostały zaatakowane. Więc tak, pierwszy kompleks to jest rafineria, a nie ta mapka jeszcze, to jest tak. Tutaj pod Niżnym Nowogrodem to kółeczko, tak, tutaj mamy Kstów i tutaj mamy rafinerię Łukoila i druga to jest... To jest za Moskwą daleko, 1000 kilometrów, nie? No za Moskwą, tak. Jeżeli ktoś nas oglądał, to doskonale pamięta, co to jest za rafineria, zaraz do tego przejdziemy. I drugi obiekt, skład paliwowy, duży skład paliwowy w obwodzie orleskim, to jest jak gdyby tutaj orzeł, to jest tu drugie kółeczko tutaj, gdzie widzicie, a więc już troszeczkę bliżej, tak, do Ukrainy, do frontu. Bardzo istotna oczywiście rafineria, no bo rafineria, i tutaj macie mapkę zaatakowanych rafinerii, to jest drugi raz zaatakowana rafineria, tylko za pierwszym razem to był sabotaż i zostały uszkodzone te instalacje crackingu benzyny, co wywołało, oni cały czas tego nie naprawili i prawdopodobnie będą mieli problem z naprawą, natomiast tam jest około takich 5 linii produkującej ropę, znowuż zostały zaatakowane, tak jak widzimy tutaj, zostały zaatakowane kolumny rektyfikacyjne, tu widzimy, że jedna płonie i cała instalacja tutaj do destylacji została uszkodzona, jednej z linii.
Prawdopodobnie jeszcze 2 uderzenia, tylko nie mamy jak gdyby zdjęć, bo się mówi o 3-4 jak gdyby eksplozjach na terenie zakładu, a więc te kilka dronów nieszczęśliwie spadło i zapaliło, jak to tam woli, wszystkie zestrzelone. 3 spadły właśnie na teren zakładu. Jeden duży pożar na pewno zlokalizowany, być może od szczątków, czy też od elementów innych dronów. Inne elementy się zapaliły, będziemy pewnie wiedzieć dokładnie wieczorem, chociaż Rosjanie próbują to, widzę, ukrywać. I trochę jest takie, tak jak mówię, niedowierzanie, wściekłość, jeżeli chodzi o te informacje, no bo ta rafineria jest kluczowa, tak? Ona, tak jak mówię, miała problemy. Ona jest kluczowa dla Moskwy, jeżeli chodzi o benzynę, to też jak gdyby mówiliśmy. No teraz być może następne tak paliwa pokrótce będą powiem, niedostępne. jeżeli ktoś nie wie, tam jest nitka, rurociąg, który Tak. dostarczał benzynę, więc było tanio i szybko. Łatwo. Tak, a w tym momencie, jeżeli ta będzie wyłączona, to trzeba z innych zaciągać benzynę do Moskwy pociągami, ciężarówkami i tak dalej. No i to obciąża strasznie logistykę. A Moskwa jako te reprezentatywne miejsce, no te paliwo powinno mieć, bo inaczej będzie panika na cały kraj. Zobaczymy, tak, jakie będą straty, tak jak mówię, może wieczorem, może jutro rano, jeżeli się dowiemy. Tak, tu piszecie, że kilka razy o tym mówiłem. Natomiast w sumie 12 marca w nocy zaatakowano 7 regionów. Tak jak mówiłem, tutaj mówi się o Białgorodzkim, Kurskim, Briańskim, Tuła, Orłowski oczywiście, Niżny Nowogród, Woronesz i Leningradzki. A więc dosyć przybiera to na sile. Został uszkodzony, już teraz nie pamiętam, jeszcze podstacja elektryczna i przewody elektryczne, 7 miejscowości odcięte bodajże chyba w Kurskim albo w Briańskim, a więc tutaj mamy takie doniesienia. No i dzisiaj jeszcze doniesienia oczywiście są z obwodu kurskiego, że Legion Wolna Rosja wkroczył i mamy też walki dodatkowo. A więc no niedobre informacje z rana dla Rosjan. Ale ja czytałem rano, że cisza wyborcza się zaczęła, więc o czymś trzeba będzie pisać i Ukraińcy dzielnie dostarczyli im tematów. No tak, w piątek mamy, znaczy już w niektórych tych regionach właśnie rozpoczęły się głosowania, to też jest ciekawe, tych przyfrontowych, bo tam mamy jak gdyby jakoś tam wcześniej, natomiast no te główne głosowania od 15 marca, no i tutaj zobaczymy, tak, Ukraińcy pewnie będą starali się urozmaicić, tak, zobaczymy, tak, jak to będzie wyglądać, nie chcemy jak gdyby też jeszcze prognozować, ale trzeba liczyć się, że, bo zobaczcie, tak, gdzie to jest atakowane, tak, no tutaj widzicie, że w tym momencie, jeżeli atakują Niżny Nowogród, no to mamy Samarę, gdzie też był, tu jest na żółto, to oznacza, że tam był atak, ale sabotaż, tak, no ale widzicie, że tutaj te wszystkie rafinerie w sumie europejskie, no oprócz tych, no faktycznie, które są gdzieś, jakiś Omsk, tak, no ale wszystkie są w zasięgu. No i to dla Rosjan stanowi duży problem, bo nie tylko składy paliwowe są mniejszym problemem, jeżeli one płoną, natomiast rafinerie, no to oczywiście większe straty. Tak, teraz przejdziemy może do następnego materiału. Materiał, można powiedzieć, że powtarzamy, natomiast lekarze skarżą się wciąż na brak leków i w dalszym ciągu się pogarsza sytuacja z dostępem leków dla Rosjan. Robiono nowe badanie i zdecydowana większość lekarzy rosyjskich skarży się na zniknięcie ze sprzedaży leków i co najważniejsze, w tym tych znajdujących się na państwowej liście leków niezbędnych do życia. Więc sytuacja jest nieciekawa.
78,5% wszystkich lekarzy, którzy odpowiadali na pytania, zgłosiło niedobór leków, wymieniając 400 artykułów, których brakowało, z czego ponad 70 znajdowało się na liście leków niezbędnych. Wynika z ankiety przeprowadzonej przez społeczność lekarzy rosyjskich. Według badania, w którym wzięło udział dosyć dużo, gdyż 900 specjalistów, najpoważniejszy problem stanowią, słuchajcie, takie podstawowe rzeczy jak antybiotyki. Amocyklina, ampicylina, augmentyna. Nie czytaj. Dobra, no, antybiotyki. To antybiotyki, masz rację. A także leki przeciwdepresyjne oraz leki przeciwpsychotyczne, które są przypisywane również pacjentom chorym na schizofrenię. Brzmi to jak bardzo mroczna kombinacja dla wszystkich z problemami psychicznymi, bo pewnie rozwiązaniem zostanie tylko alkohol, żeby ugasić troszeczkę tą depresję czy jakieś zwidy. Na pewno to nie odbije się dobrze na zdrowiu tych ludzi. Ponadto lekarze dostrzegają braki leków na nadciśnienie, szczepionek i podstawowych leków przeciwzapalnych, w tym nawet takich podstaw jak Nurofen. Anestezjolodzy zgłaszają braki w środkach znieczulających. Ponad połowa lekarzy, 52%, zauważa problemy ze sprzętem medycznym. Brakuje aparatów do tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultradźwięków, wentylacji mechanicznej, a do istniejącego sprzętu trudno jest kupić części zamienne, gdyż większość to są pewnie produkty zachodnie. Prawie 2/3 lekarzy, 64%, przyznaje, że na ich pracę nałożyły się sankcje, te, które ponoć nie działają, przez co w Rosji zabrakło leków, specjaliści zostali odcięci od wymiany naukowej z kolegami z zagranicy, a szpitale straciły możliwość zakupu importowanego sprzętu. W 2023 roku z rosyjskich aptek zniknęło prawie 1500 rodzajów leków z importu. Asortyment zmniejszył się w ciągu roku o 20%, a od początku wojny o ponad 30%. Więc sytuacja jest w tej kwestii bardzo, ale to bardzo nieciekawa, zwłaszcza dla kraju, który toczy wojnę. Nie ma aparatur do oddychania, nie ma środków anestezjologicznych. Nieciekawie, naprawdę nieciekawie. Paweł, masz wyłączony mikrofon, jakby co. Przejdziemy do jakiejś dobrej informacji, żeby nie było, że wszystkie złe. Ona się łączy z tą pierwszą. Rosyjskie koleje nie mogą obsłużyć ruchu kontenerowego i podwyższają stawki znacząco. Stawki za transport kontenerowy z centrum Federacji Rosyjskiej do Krasnojarska oraz dalej na wschód gwałtownie wzrósł w marcu, w niektórych przypadkach 30-krotnie. Spadek dostępności przewozów kontenerowych wynika z konieczności transportu węgla eksportowego oraz benzyny. Koleje rosyjskie przyznają, że wzrosło przestawienie towarów w zasadach pierwszeństwa z wyższym priorytetem niż kontenerów. Wygląda to tak, że najpierw te wojskowe, potem właśnie węgiel, benzyna, surowce, i na końcu te kontenery. I w przypadku tych kontenerów sytuacja wygląda tak, że jeżeli chodzi o ten Krasnojarsk, to 40-stopowy kontener z 5000 rubli wzrósł do 180 000 rubli przewóz jego, więc w sumie nie wiem, komu się to szczerze powiedziawszy opłaca, ale to są już takie zaporowe, kolej daje ceny, ponieważ nie jest w stanie obsłużyć tego ruchu. I tu są też bardzo duże opóźnienia. Jeżeli chodzi o koszt transportu na przykład kontenera z Moskwy do Irkucka, to wzrósł on z 25 000 do 200 000 rubli w ciągu jednego miesiąca. Stawka dla Władywostoku ze 100 000 z początku roku do 300 000, co spowodowało już brak w tym momencie miejsc. Mamy też nadmiar towarów, który pojawił się w styczniu, w lutym ze strony Chin. Szacuje się, że wzrost wolumenu wysyłanych towarów do Rosji, czyli teraz w drugą stronę,
tutaj mówimy teraz na wschód. A teraz w drugą stronę wygląda też no dobrze dla kolei, no bo zarabia, tak, no cały czas jest obciążona, jeżeli chodzi o te kontenery, bo tutaj mamy wzrost o 40% i to chodzi o dostawy zarówno do Rosji, jak i dalej do Unii Europejskiej, tak. A więc to wynika też z zamieszania na tym Morzu Czerwonym, a część tego transportu, który wcześniej lądował na statkach, jest wysyłany drogą lądową. Mówiliśmy, że to zwiększa jak gdyby ceny, ale no, czasami nie mają wyboru Chińczycy. No i tutaj koleje, mając jeszcze do niedawna bardzo słabe wyniki, no pewnie te wyniki poprawią, natomiast no mówi się, że po prostu jest za mało wszystkiego, wagonów, no wszystkiego. To zamieszanie z benzyną teraz bardzo utrudnia sytuację, bo jest zakaz eksportu, więc nie można rozładować. Trzeba przewozić benzynę koleją najczęściej, bo to jest, powiedzmy, po tych rurociągach najtańszy. W momencie, kiedy ten Niżny Nowogród przestałby pompować, no to byłby dramat na tej kolei. No, w Moskwie ponad 10 milionów ludzi, którzy konsumują paliwo pewnie w zastraszającym. Zobaczymy, no myślę, że wiesz, że oni, tak, że rurociąg będzie działał, tak, natomiast zobaczymy, czy nie trzeba będzie z innych regionów przywozić, no i wtedy ten transport jeszcze bardziej obciążony. No tak. No, te 30-krotne wzrosty, tutaj ktoś pytał, to nie są, że wszędzie 30-krotne, ale są miejsca, gdzie po prostu... Podali od 3-krotnych do 30-krotnych. Tak, więc tu takie informacje dostaliśmy z samej Rosji, więc tak też podajemy. Słuchajcie, jest nowy pomysł w Europie. Pomysł wychodzi z inicjatywa od prywatnych inwestorów, którzy wzywają Unię Europejską do finansowania obrony przed Putinem za pomocą obligacji wojennych. Więc mówiliśmy, że być może w Rosji będą obligacje wojenne, a może doczekamy się w Europie je szybciej. Rozpoczął się już 3. rok wojny, a wciąż Europa nie potrafi zająć się finansowaniem swojej obronności. Tylko 1/3 krajów NATO zwiększyła wydatki wojskowe do wymaganych 2%, natomiast Europejski Fundusz Pokoju za 5 miliardów euro, przeformułowany na pomoc wojskową dla Ukrainy, nie może rozpocząć pracy ze względu na spory między krajami Unii Europejskiej dotyczące metod zakupu broni i rekompensat za to, co już zostało zapewnione. Jest sposób jednak na szybsze rozpoczęcie finansowania wydatków na cele wojskowe i proponują go uczestnicy rynku kapitałowego. Jest to emisja wspólnych obligacji unijnych, podobnych do tych, które Unia zaczęła emitować, aby wesprzeć gospodarki w czasie pandemii COVID-a, czyli ten mechanizm już był przetestowany. Narzędzie to pozwoli pozyskać środki na wydatki obronne bez zwiększania zadłużenia poszczególnych krajów, wskazują menadżerowie. Dla nich to bardzo atrakcyjnie wyglądające obligacje o najwyższym ratingu kredytowym AAA, których rentowność jest nieco wyższa od obligacji rządowych takich krezusów jak Niemcy czy Francja. Bloomberg, bo tu akurat w Bloombergu ta informacja się pojawiła, zauważa, że w wielu stolicach europejskich pomysł wspólnego programu zadłużeniowego zaczyna być poważnie brany pod uwagę, zwłaszcza biorąc ostrzeżenia ze strony wojska, oficerów wywiadu i polityków z ostatnich miesięcy, że Władimir Putin może próbować zaatakować państwa NATO. Europejski komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton wezwał kraje do wydania 100 miliardów euro na obronność. Inwestorzy rozumieją, że w dużej mierze o pozycji krajów Unii Europejskiej będzie decydował stan rzeczy na froncie ukraińskim. Natarcie wojsk rosyjskich na wschodnią granicę bloku mogłoby wymusić na nich szybszą zgodę na nowy sposób finansowania wydatków obronnych. Niestety, aby Europa mogła się ruszyć, zawsze potrzebny jest kryzys, mówi Guy Miller, dyrektor do spraw strategii rynkowej Zurich Insurance. No i Paweł, jak zapatrujesz się na takie obligacje? Byłyby wysoko
AAA, inwestorzy by się chętnie rzucili na nie i wykupili? Nie wiem, wiesz co, nie wiem. Myślę, że tak, że to mógłby być ciekawa opcja. No jest to jakiś pomysł. Tu można liczyć się, że będzie też po stronie rosyjskiej pomysł, tylko trochę inaczej przeprowadzą. I też się pojawią obligacje. Tak, tam będą bardziej takie na ochotnika przymusowo. Nie, no dobrowolne też, tak. Tak, dobrowolne, tak. Natomiast no to Rosji też by łatwiej powiedzieli, no NATO tutaj się zbroi, obligacje, tak, no to my też musimy wprowadzić. Sami rozumiecie, obywatele. I trzeba by, każdy musiałby się dołożyć. Takie pomysły cały czas w Rosji są. Tylko, że tu jest różnica, że te obligacje, jeżeli by były wypuszczone, to wykupiłaby finansjera z całego świata. Najprawdopodobniej, no bo one by były, wiesz... Tak, tylko że wiesz, rosyjska propaganda by to przedstawiła, że... Ale wiesz, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że my jako Europejczycy nie odczulibyśmy tego tak bardzo, bo cały świat by chętnie wykupił. Natomiast u Rosji wykupiłby mleczarz, kasjerka, sprzedawca butów. Wiesz, kto ma inny tam finansjery wielkiej nie masz, tak? A więc, i nikt raczej nie kupi, gdyż ratingowo... A ci oligarchowie też tak nie będą się rwać do kupowania rosyjskich obligacji wojennych. Prędzej już te europejskie, bym się mógł spodziewać, że ktoś mógłby zakupić. Pytanie jest na czacie odnośnie wsparcia 10-złotowego. Pamiętajcie, na YouTubie jest 10 zł wsparcie, to najniższe, więc nie musimy wprowadzać dodatkowego, natomiast na Patronite zaczyna się od 20. Jeżeli ktoś ma ochotę i chce właśnie te 10 zł, to istnieje możliwość na YouTubie, no więc my jak gdyby dodatkowych jakichś niższych progów nie będziemy wprowadzać. Natomiast duże podziękowania za wczorajsze wsparcie, ponieważ bardzo wiele osób po naszym tym spotkaniu dołączyło do rodziny Kremlinki, głównie właśnie na Patronite, ale również na YouTubie. Dziękujemy, że dzięki Wam mogą powstawać właśnie poranne cepy, no i takie programy jak dzisiaj na przykład o 17:00. Zapraszamy serdecznie, my ze swojej strony dziękujemy, życzymy miłego dnia, trzymajcie się. I druga część hasła. Spadła z rowerka. Ja jeszcze wrzucę może ten mail raz i powodzenia wszystkim. Zostało już tylko kilka kubków ze starej serii. Jeżeli ktoś bardzo chce wygrać ten, to musi się mocno postarać. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.